Dziś odcinek o potężnym narzędziu, które pozwoli przezwyciężyć rutynę w Waszych związkach, przełamać obojętność, a także złagodzi bądź nawet pozwoli Wam unikać pewnych konfliktów. Zapraszam na odcinek o 5 językach miłości. Autor książki 5 języków miłości, Gary Chapman, to chrześcijański psychoterapeuta, psycholog, który zajmuje się terapią par. On to w swoim gabinecie razem ze swoimi pacjentami spędził setki, jeśli nie tysięcy godzin na różnych rozmowach, na terapii i na podstawie tego zauważył pewne zależności, które rządzą większością związków. Próbował zrozumieć, jak to jest, że osoby, które bardzo się kochają, są w sobie zakochane, potrafią naprawdę zrobić dla siebie wiele, po kilku latach zieją wobec siebie obojętnością, znużeniem i niechęcią. I niejednokrotnie są pogrążone w tak mocnych konfliktach, które nie pozwalają im normalnie funkcjonować. Stworzył model 5 języków miłości. Model ten oparł na 5 językach miłości, czyli sposobach, w jakich lubimy doświadczać miłości. Inaczej, kiedy czujemy się dla kogoś ważni, co druga osoba musi, powinna bądź robi, żebyśmy czuli się dobrze w tej relacji, czuli się tacy zaopiekowani i kochani. I oczywiście ten model nie dotyczy tylko par, związków, ale także innych relacji bliskich, na przykład rodzić dziecko. I pewnie spotkaliście się z sytuacją, kiedy dwoje rodziców bardzo kochało swoje dzieci i na przykład za ich taki punkt honoru traktowali spędzanie z dzieckiem czasu, co oczywiście jest bardzo ważne. I jedno dziecko było zadowolone, tak czuło się kochane, natomiast drugie uskarżało się, że rodzice go źle traktują, bo go nie doceniają, go nie chwalą. I rodzice mogą być w takiej sytuacji trochę zdezorientowani, bo przecież każdemu dziecku porówno dają swoją miłość. Przestrzegają tego, żeby każdemu dawać to samo, żeby nikt nie poczuł się niesprawiedliwie traktowany. I jedno dziecko jest zadowolone, a drugie ma do nich pretensje. I może właśnie w tej sytuacji być tak, że to dziecko, które się nie uskarża, jego językiem miłości jest właśnie spędzanie ze sobą czasu. Natomiast drugie, które mówi, że jest niedoceniane, może mówić językiem miłości wyrażenia afirmacyjne i potrzebować jakiegoś dobrego słowa zachęty, pochwały i wtedy czuje się kochany. Dlatego bardzo ta teoria jest także pomocna w rodzicielstwie czy w każdej relacji bliskiej. Gary Chapman porównuje język miłości do zbiornika. Każdy z nas ma taki zbiornik na miłość, który jest zapełniany odpowiednimi rzeczami. Te odpowiednie rzeczy to właśnie sposoby, w jakich lubimy być kochani. I najczęściej przeciętny człowiek ma 1 bądź 2 dominujące języki miłości, a pozostałe 3 są językami wspierającymi. Oczywiście nie są obojętne, natomiast najbardziej czujemy się kochani, kiedy ktoś mówi do nas w naszym języku miłości. Z tymi językami miłości jest trochę tak jak z samochodem i paliwem. Kiedy zbiornik na paliwo jest pusty, to samochód nigdzie nie zajedzie. Kiedy do tego zbiornika dajemy niedobre paliwo, bądź jakiś sok, wodę czy cokolwiek innego, które nie jest tą siłą napędową, to też nie zdziwi nas fakt, że samochód nie odpali i nie będzie dla nas użyteczny. Natomiast jeżeli damy do naszego zbiornika dobre paliwo, no to możemy jechać gdziekolwiek chcemy. I tak samo my także potrzebujemy dobrego, odpowiedniego dla nas paliwa, aby móc się mocniej zaangażować w daną relację, aby móc mieć tą energię potrzebną do zaangażowania się. I taki przykład. Mąż i żona. Mąż wraca późno do domu, bo chce zarobić odpowiednią ilość pieniędzy, aby móc żonie kupić drogie prezenty, no bo przecież każda kobieta lubi dostawać prezenty. I kiedy tylko wraca, to od razu mówi jej komplementy.
mówi, jak to ładnie posprzątała dom, jak to pięknie wygląda. Ona jakby tego w ogóle nie słyszała, przyjmuje kwiaty, tak, daje do wazonu i szybko biegnie do kuchni, no bo przecież mąż chce coś zjeść na obiad. Bo jej perspektywa jest inna. Dla niej wyrażanie miłości to są drobne przysługi. Ona uważa, że jeżeli kocha, to daje tak, tą zupę na stół. A tak w głębi serca najbardziej by chciała, żeby on z nią usiadł, miał dla niej więcej czasu, wziął ją na wycieczkę, a nie koniecznie jakieś prezenty dawał, tylko po prostu spędził z nią czas, żeby usiadł i z nią porozmawiał. I zobaczcie, obydwoje są zaangażowani w relację, tego nie można im zabrać. On się stara wyrażać swoją miłość tak, jak myśli, że jest dobrze, a ona robi to po swojemu. Gdzieś na tej drodze się mijają. Ona ma żal, że z nią nie spędza czasu, on ma żal, że jest niedoceniony, że ona nie zauważa tego, co on dla niej zrobił. I jeżeli oni się nie spotkają w tej drodze i każdy będzie trwał przy swoim, to w pewnym momencie przestają się starać. Ona jej nie będzie zależało na tych obiadkach wszystkich, bo stwierdzi, że to i tak nie ma sensu. On będzie zostawiał dłużej w pracy już nie po to, żeby dawać prezenty, ale żeby nie spędzać w domu czasu. I pomimo tego, że obydwoje na początku chcieli dobrze, gdzieś tam się rozminęli. Podsumowując, co do tej pory powiedziałam, każdy z nas ma jeden bądź dwa dominujący język miłości i on jest sposobem, w jakim najbardziej lubimy być kochani, kiedy czujemy się najbardziej docenieni i ważni dla tej drugiej osoby. Znajomość swojego języka miłości, jak i języka małżonka bądź partnera bądź każdej innej osoby pozwoli nam zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania, zmienić sposób wyrażania miłości na ten, który, to brzydko zabrzmi, ale bardziej zadziała. Już nie będziemy poświęcać naszej energii na coś, co i tak, tak jak w tym przykładzie, nie będzie docenione, no bo ktoś tego nie będzie czuł, nie będzie tego potrzebował, na to, co tak naprawdę sprawi mu radość, co spowoduje, że on poczuje się kochani. Przełamie to też pewną rutynę, obojętność, pozwoli się bardziej zaangażować, a tym samym wprowadzi więcej radości, takiego eksperymentowania w naszych relacjach. Jakie zatem są języki miłości? Jest ich 5, jak już to wiecie, i pierwszym z nich są wyrażenia afirmacyjne, później dobry czas, prezenty, dotyk i drobne przysługi. O każdym z tym języku miłości będzie osobny odcinek, tak abyś mógł siebie zobaczyć właśnie w kontekście języków miłości, jak i swojego partnera, małżonka. Ta znajomość jest, tak jak mówiłam, bardzo ważna, bo pozwala lepiej się zaangażować, bardziej poprawiać jakość naszych związków, a tym samym, jeżeli my będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy, będzie nam łatwiej wyrażać oczekiwania wobec drugiej osoby. My będziemy wtedy odpowiedzialni za to, żeby zadbać o siebie, a nie kazać drugiej osobie się domyślać, czego potrzebujemy. I w tym samym też możemy kierować prośby, oczywiście prośby, a nie żądania, do drugiej osoby, żeby na przykład właśnie spędziła z nami czas albo powiedziała nam jakiś komplement, bo wtedy czujemy się bardziej zadbani w tej relacji. Abyś już dziś mógł, abyś dziś mogła poznać swój język miłości, to proponuję Ci ćwiczenie. Pierwsze, zastanów się, kiedy najbardziej czujesz się kochana, kiedy po prostu wiesz, że jesteś dla kogoś ważny, że jesteś dla kogoś ważna. I możesz to zrobić odpowiadając na pytania, właściwie kończąc zdanie. Wiem, że mnie kocha, bo poznaję to po tym, ponieważ. I odpowiedz sobie, co tam dalej byś napisała. Możesz też pomyśleć o swoich pragnieniach, kiedy najbardziej czujesz się kochany, co byś uczyniła filarem Twojego związku, filarem ważnej Twojej relacji. Czy na przykład dla Ciebie ważna relacja to na pewno pomaganie sobie nawzajem? Wtedy prawdopodobieństwo, że Twoim językiem są drobne przysługi, jest duże. Pomyśl o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze w relacji. Drugi sposób, aby poznać, jaki jest Twój język miłości, to zbadanie siebie pod kątem tego, na co najbardziej się uskarżasz, na co narzekasz w kontekście
Twojego małżonka, Twojego partnera, czy tej drugiej osoby, czy może właśnie dziecka. Co najbardziej zarzucasz? Jakie wymówki, tak? Czy na przykład nikt mi nie pomaga, nikt nie docenia to, co dla Ciebie, co dla Was robię. I zbadaj się właśnie pod tym kątem, na co najbardziej narzekasz, bo prawdopodobnie to powoduje, że Twój zbiornik jest pusty, bo brakuje Ci tego. Trzeci sposób to zaobserwowanie siebie pod kątem tego, jak Ty wyrażasz miłość. Co najczęściej robisz, aby druga osoba poczuła się ważna. Tak w tym przykładzie mąż dawał prezenty i doceniał i prawił komplementy, a żona dawała tak jeść, robiła różne obowiązki w domu, te drobne przysługi, ale chciała też spędzić z nim dużo czasu. Zastanów się, jak Ty właśnie wyrażasz miłość i to może być odpowiedzią na pytanie, jaki jest Twój język miłości. Te 3 sposoby mogą przybliżyć Cię do poznania swojego języka miłości. W książce, którą oczywiście bardzo polecam, i w internecie są testy, które pomogą również znaleźć Twój język miłości i Twojego małżonka, jeżeli będzie chciał go wypełnić. Ja jeden z testów linkuję Wam w opisie filmu. Rozwiążcie go sobie, być może się zaskoczycie. I napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki jest Wasz język miłości, który już może jesteście go świadomi, bądź właśnie go odkryliście. Może się zdarzyć, że będzie Ci trudno odnaleźć swój język miłości, a powodów tego mogą być 2. Jeden bardzo trudny, a drugi wręcz odwrotnie, fantastyczny. Pierwszy z nich to jest taki, że być może Twój zbiornik miłości jest zupełnie pusty i każda oznaka, że jesteś dla kogoś ważny, każdy jakiś symptom sympatii, miłości traktujesz jako zapełnienie tego zbiornika i po prostu zbierasz to. Jest trudna bądź ale ważna informacja, bo w tym przypadku bardzo ważne, abyś zadbał o siebie. Natomiast druga sytuacja może być taka, właśnie wręcz odwrotna, że Twój zbiornik na miłość jest wypełniony po brzegi i nie wiesz właściwie, czego chcesz, nie wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze, bo tak naprawdę wszystko masz. I to jest też ważna informacja dla Ciebie, że najwyższa pora, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby móc innym pomagać, aby dać tą Twoją miłość, którą posiadasz, innym. I w ten sposób też pozwalać innym czuć się zaopiekowanym, czuć się kochanym. Nie chcę powiedzieć, że ta koncepcja jest lekiem na całe zło i wszystkie konflikty, wszystkie trudne sytuacje w małżeństwie czy w każdej innej relacji się poprawią. Jednak co mnie przekonuje do mówienia Wam o tej koncepcji i do stosowania jej też przy pracy z małżonkami, dlaczego ją proponuję? Bo ta koncepcja angażuje. Ona pozwala wyjść z tej naszej takiej skorupy i skupieniu ciągle na sobie, na swoich brakach, na tym, że ktoś nas nie docenia, na tym, co jest nam źle, a pozwala popatrzeć na tą drugą osobę w relacji, że ona też potrzebuje właśnie wyrażenia tego, że jest ważna dla nas, że potrzebuje doświadczyć miłości. I dlatego mnie to przekonuje, bo to wymaga, choć to niełatwe, ciągłej pracy i ciągłego takiego myślenia, co jeszcze mogę zrobić, aby druga osoba dobrze się czuła ze mną, co mogę zrobić, aby poczuła się kochana. I to tak symbolicznie trochę, ale myślę, że ma sens, jest przechodzenie z tego ja, czyli skupienia na sobie, że ja jestem najważniejszy w relacji, na to, co my razem możemy tworzyć. I zawsze mnie dziwi to, ponieważ też pracowałam kiedyś w sprzedaży, jak pracownik danej firmy, handlowiec, potrafi wiele rzeczy zrobić dla swojego klienta. Jest mnóstwo szkoleń, tak, jak zdobyć klienta, jak sprawić, żeby on lojalny był wobec nas. Natomiast w kontekście małżeństwa to zupełnie nie obowiązuje. Nie staramy się, nie angażujemy, robimy wszystko tak, jak do tej pory robiliśmy. I klient, jeżeli go zdobędziemy, przychodzi i zapłaci. Mąż, żona, dziecko czy przyjaciel? Nie zawsze. I to może nas zniechęcać. Natomiast jeżeli dbamy o lojalność klienta,
staramy się dla niego, na przykład dzwonimy do niego, czy wszystko w porządku, tak, na przykład z tym produktem, to też to zaufanie się buduje. I myślę, że można to przełożyć też na środowisko rodzinne, że właśnie to zaangażowanie, staranie się, nawet jeżeli na razie jest jednostronne, może spowodować, że druga strona także nam zaufa i będzie się chciała zaangażować w tą relację. Ta koncepcja nie jest łatwa, bo jeżeli macie zupełnie inne języki, to będzie to wymagało nauki języka drugiej osoby, tak jak trochę z nauką języków obcych. Niektórzy mają lepsze zdolności, inni mniej. Jednak konsekwentnie ucząc się i próbując mówienia językiem drugiej osoby, staniecie się profesjonalistami. I wiele z tych rzeczy, które będziecie robić, będzie wymagało wcześniejszego zaplanowania. I może to być dziwne, jak to ja mam planować pewne rzeczy, które mówię na przykład małżonkowi, że planuję w kalendarzu, że powiem jakiś komplement. Może być to na początku dziwne, ale zobaczcie, że planujemy też te relacje z klientami, czy z osobami, z przyjaciółmi, którym nam zależy. Więc tak samo przenieście to na środowisko małżeńskie, aby ta relacja faktycznie stawała się z dnia na dzień coraz lepsza. I planujmy pracę nad tą relacją. Już niedługo kolejny odcinek o pierwszym języku miłości, dlatego zasubskrybujcie ten kanał, abyście byli na bieżąco i go nie przegapili. Poślijcie ten materiał dalej. Nie zapomnijcie, to co mówiłam, napisać w komentarzach, jaki jest Twój język miłości. Mocno Was pozdrawiam, przesyłam dużo miłości i życzę odkrywania swojego języka miłości i pracy nad tym. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!